fajnie, tak gorąco, mamy przyjemny wiatr w plecy. Jedziemy równo z parą z Sankt Petersburga. Tak, mamy do drogi asfaltowej do przejechania około 20 km w takim oto terenie. Już nie będzie o wiele stromiej, będzie tak raczej równo w dół, no to bardzo w dół nie jest. Trzeba troszkę dopedałowywać, ale najgorsze jest, że jest tarka, czyli to co przez teraz jadę. I to nie uniemożliwia równą, płynną jazdę w dół. Masakra. Pieprzony piasek. Nawet nie można podziwiać widoków. Trzeba cały czas patrzeć pod koło, czy się gdzieś nie wkopie. Woda jest. Uzupełnimy zapas wody, nie? Można jechać dalej. Czyli mamy po 2,5 litra na głowę wody. Powinno starczyć. No i robi się ciepło. Trzeba będzie chyba zaraz zdjąć polar, ale jedzie się nawet fajnie. No i chyba znowu pole piaskowe będzie. Już teren zatrzymało. Jeszcze będzie, ale nie wiem po czym. Zaraz może wyjść słońce za chmury, chociaż ta chmura jest dość duża, a jakby wyszło słońce, to się zrobi bardzo gorąco. Pójdziemy pod ten kamień, gdzie jest dorenda, i tam sobie zrobimy przerwę na drugie śniadanie. Co, bo przez chwilę było słońce. Jak ta miejscówka jest w cieniu? Jak chcemy, to możemy wystawać nogi i opalać. Jak nie chcemy, to nie. Nawet jakby się uparł człowiek, to by mógł tu spać pod tym kamieniem, nie? No, Jest trochę w dół. trochę wąsko i trochę w dół, No, ale można. Ale dla jednej osoby by spokojnie dało radę. Wygląda, że dojechaliśmy do asfaltu. Zostało ostatnie 50 metrów. A stamtąd przejechaliśmy za tego z korytarza wachańskiego. I jedziemy w tamtą stronę. Dobrze się podziało. Jesteśmy w Aliczur. Czekaliśmy mniej więcej w tamtym miejscu, gdzie stoją te 3 ciężarówki. I widzieliśmy, że z góry, z tamtej strony zjeżdżają fury. I podeszliśmy do jednej i ja zapytałem, czy mogą nas zabrać. I gość powiedział, że tak. I wszystkie rowery i sakwy mamy już tam zapakowane. Po czym zaprosili nas na obiad, no może nawet obiad, kolację, bo już jest 18. Tutaj do tej Czajchany. I pewnie za chwilę pojedziemy do Murgawu. 100 km, ale ten asfalt nie jest taki... Nie pojedziemy tam w godzinę, pewnie 2-3 godziny, a może ciut dłużej nawet będziemy jechać. Teraz wam pokażę, jak wygląda Czajchana w środku. Они уже делают, не знаю, что новое. А, нет. Вчера такой закон вышел, что Какие санкции? санкции, все, закрывать границу с Россией. Для всех или для... Нет, с Россией закрывать. Tu pan powiedział, że
wczoraj, czyli to musiało być 31 lipca, jacyś wandale rozwalili jakiś pomnik rosyjski w Polsce i teraz parlament rozważa zamknięcie granicy dla Polaków. No, zobaczymy. Może nie zdążą, zanim tam pojedziemy. А вы семья или просто вместе работаете? Вместе, да? Нам уже сказали про вас. Раньше две фуры ехали, у них места не было, потому что уже много пассажиров. Сказали, что там дальше еще едут. Да. А тут Карасуна, ага, уж картина Ma. Карасуна есть, Карасуна думал, вверх. Jedziemy do Murgab na 2 samochody. Dorenda z rowerami i z całym bagażem jedzie w tym samochodzie przed nami, a ja tutaj z panem w drugim aucie, ale droga strasznie nierówna i cały czas skaczemy. A to ładne widoki. Aż ciężko kamerę utrzymać. Nie mam pojęcia, ile będziemy jechać, ale najważniejsze, że jedziemy. Tym sposobem zaoszczędzimy 1,5 dnia. A już nam się wiza kończy, więc moglibyśmy nie zdążyć bez tego autostopa. Także jest fajnie. Jestem troszeczkę przeziębiony, mam trochę głos zmieniony, bo no coś mnie jakaś infekcja gardła chwyciła, mam zajęty nos, ale na szczęście troszkę się poleczyłem. Jeszcze będę za chwilę pukał gardło wodą z sodą. Wcześniej już rano jak wstałem pukałem, później tutaj była taka dziewczyna, ona teraz poszła do pracy, jest pielęgniarką, zrobiła mi okład na szyję ze spirytusu salicylowego i to trzymałem 15 minut. Ale w ogóle wczoraj się zdarzyła taka sytuacja, że przyjechaliśmy do Murgab na tym samochodzie ciężarowym. Tam jest taka baza, gdzie jest, nie wiem czy to widzicie, ale tam stoją fury, bo one tam dalej skręcają i jadą do Chin, a nasza droga jest na wprost. I w każdym bądź razie wczoraj wieczór strasznie wiało i nawet przez chwilę padał deszcz i w nocy też padał. No i nie za bardzo nie wiedzieliśmy, gdzie mamy spać. Ja tam poszedłem do przejście po tym terenie, po prostu tam popatrzeć co tam jest. No i zapytałem tam jakichś ludzi, gdzie można namiot rozbić czy coś takiego. No i chłopak spytał, ile nas osób jest, ja powiedziałem 2, on mówi, a spokojnie, chodźcie do mnie do domu. No i on pojechał samochodem, my za nim, to jest dosłownie nie było kilometra. Także dzisiaj tutaj spaliśmy w domu. Było bardzo fajnie, właśnie skończyliśmy śniadanie jeść i będziemy się zabierać w dalszą drogę, jeszcze do sklepu tylko. Za 6 miesięcy dopiero będą mieć prąd. Tam jest problem, da? Nie, tam remont. Tam remont. To jest po prostu gdzie robią prąd jest na wodzie. Taka zapora i woda i tam robią remont i przez 6 miesięcy po prostu światła nie ma. Zimой тоже не будет. Не, зимой то есть трудно, так будет. Трудно, да? Только печка будет готова. Хорошо, чтобы это сделали. Это солярный, да? Это солнечный. Солнечный, да. Tylko słoneczny jest taka dioda. Tam na wierzchu zariadka. Trzeba sobie radzić w trudnych warunkach. Zanim ruszymy w dalszą drogę, musimy zrobić jeszcze takie niewielkie zakupy, z tym, że tutaj nie ma sklepów w Murgab, ale jest bazar. Jest sklep, ale bazar jest bliżej. Bazar jest bliżej. Musimy teraz zjechać na dół. W ogóle przyjechaliśmy tutaj wczoraj w nocy. To miasto było jak martwe.
było zupełnie ciemne. Jakieś pojedyncze światła się paliły. Nie tak jak wiecie, wjeżdżacie do miasta i nagle wszystko się świeci. Tutaj nie ma prądu. Jest jakiś GES, który jest w remoncie, teraz nie pracuje. Przez 6 miesięcy nie będzie zwykłej elektryczności. Ludzie sobie radzą, że mają, co po niektórzy po prostu panele słoneczne. O, na przykład tutaj widzicie na tym domu. Tu jest. A nową elektrostację dopiero co zaczęli budować. Dopiero co zaczęli. Stara się zepsuła, czy ją remontują. No i po prostu wyłączyli prąd. I ludzie żyją dalej, nie? Tak. Wody bieżącej Latarka. też nie ma. Nie. Tak. Mają coś tam. A jest to centrum rejonu. Murga. Tak, to jest główne miasto. Główne tutaj miasto, na tak. wschodzie Kraju. kraju. Tak. Tak. Już dalej tam jedziemy tamtą stronę, tam już nic nie będzie później. Hello. I to są ulice w centrum miasta. A miasto jest centrum całej okolicy. Nie wiem o co kaman. Dziękuję, dziękuję. Salam. No i tak wygląda bazar. Handel z aut, z baraków i z innych. O, tam jest chyba centralna ulica bazaru. Są i turyści na bazarze. Trzeba kogoś spytać, gdzie lepioszkę kupić. Сколько стоит? 1 штук 4. Одна штука 4? А? Как? Как? Нормально, а лепешка один самой не стоит. Нет. 4 самой нет. 4. Не, нормально, але... 4 самой. Тоже нормально. Как? 1 штук 4 самой не. Не, нормально, одна лепешка стоит один самой. Нет, не 4. Это дорога на 4 razy дороже, чем нормально. Пойдем w drugie miejsce kupimy, normalna. Kolejna sesja zdjęciowa. Tymczasem mieliśmy przerwę u geologów. Akurat tak strasznie wiało nam z przeciwka. Zatrzymaliśmy się na obiad, na zupę, na herbatę. Czekaliśmy aż przejdzie wiatr, a teraz możemy dalej jechać. Счастливо вам пути. До свидания. Spasiba. Spasiba. Myślałam, że ładna chusta, ale nie jest już w najlepszym stanie. Porwana. Trzeba wyprać, ale zawsze nadaje się na czyszczenie roweru, Zabierasz? więc zabieram. Bo na razie mam tylko taki ręczniczek i to nie jest najlepiej do czyszczenia. Potrzymaj, ja się muszę zapiąć. Nagrywa? Nagrywa. Znowu mamy wiatr z przodu, nie? Tak, Przez chwilę już w plecy. tak. Tu co chwila Co chwilę się zmieni wiatr. W ogóle są jakieś dziwne tam, coś się przed nami, jakaś burza, nie wiadomo co to jest. Jedźmy, zobaczymy. Za nami, no teraz już nie widać, ale też była burza. Tu z boku przed chwilą burza piaskowa była. Tak. Właśnie tą burzę piaskową Ciekawa chciałem... pogoda. Tu jest ciemno w ogóle jest. No nic, przejedźmy kawałek. Tutaj strasznie się kręcił piasek przed chwilą. Mi się wydaje, że akurat nad nami są te najciemniejsze chmury. Tam na końcu tej prostej znowu powinno się przejaśnić. Tylko nie wiem, kiedy tam dojedziemy. Bo to jest... Tam też jest ciemno. Widzicie? I znowu nam centralnie w twarz wieje.
Widzicie to za nami? Właśnie stamtąd wyjechaliśmy. Ale my z krajem burzy przejechaliśmy, tylko kilka kropli było. Tak, może I już widać, że tutaj będzie słońce. I w tym miejscu, gdzie była burza, to strasznie nam wiało w twarz. A teraz już wyjechaliśmy poza ten obszar i tu jest bardzo słaby wiaterek. Przez chwilę nie wiało, teraz znów zaczyna. wieje, ale z tyłu teraz. Może ona nas goni, ta burza. No. A z ciekawostek, jakie można tutaj zobaczyć, to zwróćcie uwagę na ten płot. To była niegdyś granica Związku Radzieckiego i Chin. Tak to wygląda. Tak. Ta woda zdecydowanie lepsza. Czysta. Czysta, tak? Próbowałeś, czy smaczna? Dobra. Teraz mamy woda pierwsza klasa. Czysta, rodnikowa. A Dorenda jeszcze się pastwi nad kwiatkami. A poza tym już też wysokość swoje robi. 4040 metrów. Dyszy się tak ciężkawo. Ja się leczę, bo rano tam, gdzie spaliśmy, ta siostra tego chłopaka była pielęgniarką, zrobiła mi okład i chyba po tym okładzie jest o wiele lepiej. I też pukałem gardło wodą z sodą, a okład był ze spirytusu salicylowego, jakoś tak to się mówi. W każdym bądź razie pomogło. A teraz jadę, zakładam tak chustę, no bo muszę oddychać ustami, bo nosem nie jestem w stanie dużo powietrza brać, więc oddycham przez chustę. To też nie wchodzi mi bezpośrednio to zimne powietrze, bo zawsze chusta troszkę jest nagrzana. No i patrzcie jeszcze raz, jeśli to dobrze widać, na tą granicę. Aktualnie Tadżykistan, Chiny, a kiedyś Związek Radziecki, Chiny. Ciekawe, czy się zmęczy podchodząc pod tą górę. A ja lekką zadyszkę dostałem. Co, zmęczyłaś się podchodząc? Nie. No, jest zdrowa. Znowu się zbliża do nas wiatr i pył. A ja myślę, żeby tu jest taka ładna trawa, żeby się tam rozbijać. Ale nie wiem, czy zdążymy przed tym wiatrem, który tu idzie. Przeszło, a tutaj mamy tu mamy nasze miejsce biwakowe. Dzisiaj tradycyjny obóz namiotowy po raz drugi w Tadżykistanie. Tak. A prawdopodobnie też po raz drugi będzie deszcz. Tak, może być, dlatego Jest trzeba, dobra szansa, bo... trzeba szybko namioty rozłożyć. No bo nie wiadomo, co się będzie działo. Potok jest suchy, ale prawdopodobnie kawałek dalej jest drugie koryto, więc może gdzieś woda jest, zresztą nieważne, bo wodę mamy. Mam jeszcze 3 linki i 2 szpilki i zastanawiam się, gdzie je zamocować. Jeśli wiatr cały czas będzie z tej strony, to najlepiej tutaj. Tak. Ale
dalej będzie. Ale on się uspokoił, ale dalej wieje, bo jest chłodno. A jesteśmy na 4125 metrów. Czyli to będzie nasz najwyższy biwak na tej wycieczce.